Cześć, tu Radek. Dziś przedstawię wam film trochę inny niż poprzednie. Przedstawię w nim różne sytuacje, które nagrałem poruszając się po Polsce. Jeżdżąc po kraju, cały czas mam włączoną kamerę. Posiadam na dysku nagrane kilkaset godzin z polskich dróg. Czasami zauważył coś ciekawego, dziwnego, nietypowego czy też niebezpiecznego, więc dziś przedstawię wam to, co widzę. Filmy zostały nagrane w ostatnim czasie, a łączą je dwie sprawy. Wydarzyły się na drodze oraz osobiście je nagrałem. Poza tym nic więcej je nie łączy. Zaczynamy od Poznania i autostrady A2. Robiąc materiał do jednego z filmów, poszedłem na wiadukt nad autostradą A2 w okolicy lotniska Krzesiny. Nagrywałem pojazdy poruszające się po autostradzie, a tu nagle od strony Warszawy pojawia się właściciel lewego pasa, inaczej zwany poganiaczem. Co tu więcej mówić, proszę tylko popatrzeć. Nie zdążyłem tego nagrać, ale kierowca Audi postanowił ukarać kierowcę Volkswagena za swoją jazdę. Jak już wszystkich wyprzedził, to zahamował przed maską kierowcy Volkswagena. Przenosimy się na wschód naszego kraju. Jadąc w grudniu do i ze Śmiatycz, na granicy województwa mazowieckiego i podlaskiego, która poprowadzona jest po rzece Bug, natrafiłem na kontrolę policyjną. Jadąc na wschód tylko ich minąłem po lewej stronie. Policja zatrzymuje tylko auta wyjeżdżające z województwa podlaskiego. Więc w drodze powrotnej zostałem zatrzymany i skontrolowany. Kontrola trwała 10 sekund. Panowie, żeby się dogrzeć, co widać na filmie, rozpalili ognisko. Dobrze, że wywoziłem z Podlasia tylko 10 słoików. Nie wiem, co by było, jakbym miał ich więcej. Jak już jesteśmy na drodze krajowej nr 62, to przejeżdżając przez Sokołów Podlaski, natrafiłem na jedną z najładniejszych tablic rejestracyjnych, jakie dotychczas widziałem. Przenosimy się do Warszawy. Jadąc autem po nowo otwartej drodze ekspresowej S2, zaobserwowałem dość ciekawy manewr, zwany potocznie Malina, tu mieliśmy skręcić. Kierowca postanowił przeskoczyć przez wszystkie pasy ruchu, żeby zjechać z drogi ekspresowej S2. Myślę, że za drugim razem temu kierowcy ten manewr może już się nie udać. Interesuję się wieloma rzeczami. Oprócz dróg jest to muzyka, geografia, piłka nożna, ale również są to rejestracje samochodowe. Na autostradzie A2 w okolicy Torzymia zauważyłem kilka pojazdów z Nowej Zelandii. Jechały od strony Niemiec na wschód. Nie sądziłem, że w Polsce kiedykolwiek uda mi się spotkać auta z drugiego końca świata. W filmie o drogach w Ukrainie, film wyświetla się w prawym górnym rogu, powiedziałem, że droga z Chrebennego do Lwowa właściwie niczym się nie różni od naszych dróg. Sporo osób zauważyło, że na filmie po drodze poruszał się koń. Mnóstwo osób napisało w komentarzach, że u nas czegoś takiego już nie ma. Byłem również bardzo zaskoczony, będąc w tym roku w okolicy Szklarskiej Poręby, gdy przede mną po drodze szedł koń. Tak więc są jeszcze miejsca w Polsce, gdzie można takie zwierzęta spotkać na drodze publicznej. Zostajemy w Karkonoszach. Jadąc autem ze Szklarskiej Poręby do Karpacza, po drodze wojewódzkiej nr 366, w Sobieszowie, czyli w dzielnicy Jeleniej Góry, istnieje według mnie najdziwniejszy znak drogowy w Polsce. Na znaku widzimy po kolei wszystkie miejscowości, które znajdują się w gminie Podgórzyn. Sprawne oko zauważy, że na znaku brakuje tylko miejscowości, do której jest tego miejsca 1, 2 i 6 km. Jadąc autem z Bolkowa do Jeleniej Góry, drogą krajową nr 3 we wsi Kaczorów, zaobserwowałem dość ciekawe zjawisko. Otóż w tej wsi droga nr 3 jest wykonana w przekroju 2+1. Akurat jechałem w niedzielę rano w stronę Jeleniej Góry.
Było bardzo mało aut jadących w tą samą stronę co ja i wszyscy w momencie, gdy były dwa pasy w stronę Jeleniej Góry, jechali tylko prawym pasem. Jednak zaraz za wsią, w kierunku zachodnim, jest odwrotny przekrój. Dwa pasy w kierunku Legnicy i Wrocławia. Samochodów jadących od strony Jeleniej Góry do Wrocławia było tak dużo, że prawie całkowicie zablokował się prawy pas. Pas lewy poruszał się w miarę sprawnie. Problem pojawił się w miejscu, gdzie z dwóch pasów zrobił się jeden. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale w momencie, gdy jest aż tak duży ruch pojazdów, a droga ma dwa pasy w jedną stronę tylko na długości 2 czy 3 km, to ten pas dodatkowy nie daje zupełnie nic. Przez takie poszerzenie powstaje niepotrzebne zamieszanie. Oczywiście zgadzam się też, że nie da się od tak zamknąć tego pasa ruchu. Przenosimy się do centrum kraju. Jadąc autem po autostradzie A2 na węźle Łódź Północ, w miejscu gdzie A2 ma 3 pasy ruchu w każdą stronę, nagrałem rzecz całkowicie nieodpowiedzialną. Samochód służby drogowej, bez żadnego oznakowania, stał sobie po prostu na lewym pasie, czyli najszybszym pasie ruchu. Dodatkowo na pojeździe naklejona była strzałka informująca, że pojazd powinniśmy ominąć z lewej strony. Rzecz całkowicie niedopuszczalna. Teraz natomiast pokażę Wam, jak wygląda jedno z najdziwniejszych rozwiązań na węźle drogowym w Polsce. Przenosimy się w okolice Bydgoszczy. Na węźle drogowym Bydgoszcz-Błonie, w miejscu, gdy jedziemy autem od strony Gdańska po drodze S5 i skręcamy w kierunku Poznania, istnieje przedziwne rozwiązanie. Otóż wjeżdżamy na łącznicę bezpośrednią, znak na jezdni, czyli linia P9, informuje nas, że prawy pas się kończy i musimy skręcić na lewy. Jednak w tym miejscu istnieje droga w prawo, która prowadzi do osiedla, które tutaj się znajduje. Pragnę zauważyć, że jesteśmy na drodze ekspresowej S5 łączącej autostradę A1 od strony Gdańska z Bydgoszczą, Poznaniem i Wrocławiem. Jest to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, a na łącznicy zjazdowej istnieje niedopuszczalne rozwiązanie. Znaki w tym miejscu nie mówią nam nic, że z lewej strony może nadjechać auto, które będzie skręcało w prawo w drogę dojazdową. Sytuacja całkowicie niedopuszczalna. Jadąc autem po drodze ekspresowej S3 pomiędzy Legnicą a Zieloną Górą, spotkałem dość ciekawy zestaw. Karetka pogotowia miała zamontowany z tyłu hak, do którego był przyczepiony drugi pojazd. Pierwszy raz w życiu widziałem taki sposób ciągnięcia drugiego pojazdu. Film kończymy sceną, która była na początku. To co widzicie, to korek na drodze ekspresowej S11 na zachodniej obwodnicy Poznania. Korek w tym miejscu jest prawie codziennie w dni robocze. Spowodowany jest bardzo źle zaprojektowanym węzłem Poznań-Zachód. Kierowcy dziennie tracą tu mnóstwo czasu, nerwów, a co najważniejsze paliwa, czyli swoich pieniędzy. Czy jest szansa, że tego korka tu za jakiś czas nie będzie? Odpowiedź niestety brzmi nie. Zarządca drogi nie zamierza przebudować tego węzła. Dziękuję za uwagę. Niedługo kolejne większe produkcje. Pozdrawiam, Radek.